to jest dłuższa historia, która ciągnie się od końca lat 80. właściwie, 88 rok. Ja wtedy byłem w drugiej klasie ogólniaka. Jakby szukałem jakiejś swojej tożsamości muzycznej. Słuchałem wcześniej strasznej jakiejś okropnej muzyki, już nie będę nawet przypominał czego. I mój kolega z klasy Grzesiek, o którym tam zresztą wspominam w książce, pożyczył mi kasetę Metaliki, wtedy kaset się słuchało jeszcze. To była czwarta płyta Metaliki and Justice for All. Zachęcił mnie do posłuchania tego. No i w ten sposób tą płytą, tą kasetą wciągnąłem się w jakby bycie fanem tego zespołu, to znaczy oni pojawili się jakby w takim ważnym momencie w moim życiu, w momencie dojrzewania. To był taki inny zespół na tamte czasy, metalowy. No to było coś, co zwróciło moją uwagę. Poza tym ich muzyka, teksty trafiały do mnie w tamtym wieku. No i po prostu zakochałem się, można powiedzieć, w ich muzyce, w tym zespole i to trwa do tej pory. Jeżdżenie na koncerty zaczęło się tak naprawdę, duże jeżdżenie na koncerty zaczęło się nie tak dawno, bo dopiero w 2005 roku. Przedtem przed 2005 rokiem to miałem pojedyncze koncerty zaliczane. Było ich 3 do 4. Dopiero od tamtej pory, od 2005 roku, czyli od koncertu w San Francisco przed zespołem Rolling Stones, kiedy Metallica była jako support. To jest związane z moją pracą, bo po prostu ja pracuję na lotnisku i jestem kontrolerem ruchu lotniczego i po prostu ta praca zaczęła mi wtedy umożliwiać i teraz umożliwia mi takie podróże i ja też ze zespołem. Dzięki tej pracy właśnie to się dzieje. Najciekawszy rozdział w tej książce, no to jest na pewno rozdział numer 25 pod tytułem Obłędne urodziny, który opisuje 4 koncerty w San Francisco w 2011 roku. Były to koncerty zorganizowane na 30-lecie powstania zespołu. I to są jakby, można powiedzieć, że te 4 koncerty to jakby takie marzenie, spełnione marzenie każdego fana zespołu, być na tych koncertach. Dlaczego? No, dlaczego ten rozdział jest najfajniejszy? Bo wydarzyło się tam tyle rzeczy podczas tych dni w San Francisco, oprócz tych 4 koncertów. Byłem wtedy z wizytą również jakby w kwaterze głównej Metaliki po drugiej stronie mostu Golden Gate w miejscowości San Rafael, gdzie mają swoje małe studio, mają swoją salę prób i pomieszczenia dla swojej dyspozycji. Znaleźć się tam to jak było znaleźć się, nie wiem, w kościele Metaliki, powiedzmy, świątyni. To była jakby taka świątynia. Każdy fan, myślę, chciałby tam być i to marzenie się spełniło wtedy, w tamtym czasie. Więc to było coś, co, jeśli porównam koncerty wszystkie, na jakich byłem tego zespołu z tymi, to te są na półce o wiele, wiele wyżej. Czyli to jest poziom, myślę, już nie do osiągnięcia przez inne koncerty. A jakie tutaj, nie wiem, jakie tutaj zdanie bym przytoczył, na przykład taka niespodzianka, bo do tej kwatery Metaliki grupa fanów została przywieziona autobusem, no i siedzimy tutaj sobie w tym autobusie przed wjazdem do tej kwatery, na zewnątrz, na ulicy. W pewnym momencie, cytuję, wreszcie do autobusu wchodzi Lars. To
wszystkich zaskoczyło. To już jest nie cytat, bo po prostu siedzieliśmy sobie, czekaliśmy żebyśmy mogli tam wejść. Okazuje się, że wszedł do nas Lars, przywitał się, pozdrawił nas i po czym wyszedł i pojechał sobie. Więc to było coś niesamowitego. Zupełnie się tego nie spodziewaliśmy, chociaż może niektórzy po cichu liczyli, że zostaną tam zespół w tej kwaterze głównej, no jednak tak się nie stało. No ale no, te koncerty, ten rozdział i ta wizyta wtedy w San Francisco i w San Rafael to jest coś niesamowitego naprawdę. W kwietniu, albo nawet wcześniej, trochę w marcu zeszłego roku, czyli 2013, i pomysł pojawił się w głowie Tomka Kapicy. To jest nasz kolega prowadzący stronę deathmagnetic.pl i nieraz spotykamy się po naszych wyjazdach na koncerty i opowiadamy, co się działo, o naszych przygodach, o samych koncertach, o ludziach tam spotkanych. I Tomek pewnego razu stwierdził, że czemu by nie napisać o tym książki? To jest znakomity pomysł na książkę, więc ja to tak przyjąłem na początku jako taki dobry żart, nie? Książka o nas, o naszych podróżach, naszych przygodach, o naszej pogoni za Metallicą. Jeszcze wtedy nawet nie wiedzieliśmy, że taki będzie tytuł i w ogóle, że będzie książka. I to było dla mnie takie śmieszne bardzo, nie? Napisać książkę o takim czymś, o takich podróżach. No i ale ciągnęliśmy temat dalej. Tomek miał znajomości w wydawnictwie Anaconda, no i powiedział, że zna tam ludzi, być może uda mu się zainteresować kogoś takim pomysłem. Powiedziałem, dobra, spróbuj. Naprawdę nie wierząc osobiście, że coś takiego może wypalić. No i potem okazało się, że mówiliśmy się na spotkanie z Rafałem Głodyszem z tego wydawnictwa Anaconda właśnie, który wykazał duże zainteresowanie pomysłem książki. No i dalej sprawy już potoczyły się bardzo szybko. Tak właściwie to z Przemkiem Jurkiem. Przemek Jurek to autor tam tej książki Kochanowo i okolice, bardzo zresztą śmiesznej, ciekawej. Spotkałem się z nim właściwie raz osobiście, może 2 razy. Pierwsze spotkanie to było właśnie takie razem z Rafałem i ze mną i tam rozmawialiśmy w ogóle o tym pomyśle, jak to napisać. Następnego dnia przyjechał do mnie do domu i tam zrobiliśmy taką pierwszą jakby sesję, można nazwać. To była pierwsza, jedyna i ostatnia sesja, gdzie spotkaliśmy się tak twarzą w twarz i ja zacząłem opowiadać po prostu tą swoją historię. Następne spotkania odbywały się już przez Skype, drogą internetową. No i tam opowiadałem mu to wszystko po kolei, albo nawet nie po kolei, bo to różnie, można to, nie trzeba opowiadać po kolei, potem z tego jest to książka sklejana. Ile tych sesji było, nie zliczę teraz, ale wiele dziesiątek, jeśli nie setek godzin przegadanych. On zadawał pytania, odpowiadałem. To było tak, że no, właśnie odpowiadaliśmy, ja opowiadałem, też moja żona tam czasem się włączała. To naszą historię w takich 1,5 godzinnych, czasem 2-godzinnych sesjach, tyle to trwało. No trwało to tak od maja, powiedzmy, do września. Wtedy ta praca moja i Przemka, te rozmowy zostały zakończone. On oczywiście w międzyczasie to wszystko, te nasze rozmowy nagrywał i spisywał. I wysyłał mi do przeczytania, tam do jakichś poprawek. Potem oczywiście to wiele razy było poprawiane, przerabiane. To nie tak, że za pierwszym razem od razu wszystko zagrało. No wiesz co, na pewno dużo jest jego tam też, jego sposobu pisania. No wiadomo, że
Ja mu opowiadałem, on nie przepisywał tego słowa w słowo, tego co ja mówiłem, tylko ubierał to w swoje słowa, więc to jestem ja, widziany oczami Przemka Jurka, może to można tak powiedzieć, widziany słowami Przemka Jurka. Zareagowało tak jak ja, na początku pewnym takim niedowierzaniem, kurczę, jak to, książka? O mnie, o nas? To było na pewno niedowierzanie jakieś, że to uda się zrobić. Zresztą ja też miałem taki cały czas, nie wierzyłem w to, że ta książka powstanie. Ja wydam książkę o sobie, no nie wiem, coś niesamowitego, bo nie mogłem w to uwierzyć, no ale jak ona zareagowała, na pewno była podekscytowana też też uczestniczyła tam w tych rozmowach z Przemkiem, kiedy miała czas oczywiście, bo też nie zawsze praca jej pozwalała na to, więc kiedy była wolna, to dołączała do tych naszych sesji z Przemkiem i razem myśmy odpowiadali. I to było bardzo fajne, bo uzupełnialiśmy się. Ona pamiętała niektóre rzeczy pamiętałem lepiej, bo to wiadomo już w przestrzeni kilku lat i niektóre rzeczy się zapomina. I tak uzupełnialiśmy się. Ona dodawała coś, przypominała sobie, potem ja coś też od siebie wrzucałem i tak albo widziała coś z innego punktu widzenia, znaczy ze swojego punktu widzenia i zupełnie inaczej to odebrała niż ja i dorzucała swoje takie 3 grosze do tego od czasu do czasu. No bardzo jestem zadowolony, jak dostałem pierwszy egzemplarz do ręki, no to po prostu byłem tak podekscytowany. Dotknąłem tę książkę i no dopiero wtedy tak naprawdę uwierzyłem, że to wypaliło, że ten pomysł przez te miesiące zakiełkował, wyrósł i książka się ukazała i no, jak to mówią, szczęka opadła mi do podłogi, bo książka jest pięknie wydana i naprawdę robi duże wrażenie, także na mnie jest fajna. Mam nadzieję, że będzie angielska wersja. Bardzo wielu znajomych i nawet nieznajomych osób, których mam albo na Facebooku, albo pytają przez innych znajomych z zagranicy, czy będzie angielska wersja. Dużo osób jest zainteresowanych. Chętnie kupiłoby tą książkę wydaną po angielsku. Ja osobiście bardzo chciałbym, ale to nie do końca ode mnie zależy, tylko też od wydawnictwa. No bo najlepiej, jeśli miałbym tą książkę wręczyć zespołowi, to najlepiej by była po angielsku, prawda? Tak to no, będzie tylko taką ciekawą pamiątką dla nich. Jak będzie po angielsku, to może chociaż strony przeczytają z nich. To było tak, że po koncertach w zeszłym roku, w luty, marzec w Australii, było tam 5 koncertów. Po koncercie w Sydney była chyba 4-dniowa przerwa przed następnym koncertem i my zostaliśmy tam w Sydney. Stwierdziliśmy, że piękna pogoda, pobyczymy się trochę na plaży, złapiemy słońca, urwiemy się z naszej zimy troszeczkę. James Hetfield w tamtym czasie udzielał się na programie społecznościowym Instagram, gdzie wrzuca się zdjęcia. Wrzucił tam swoje zdjęcie z widoku z hotelu ze swojego okna, który przedstawiał, widać było tam most w Sydney, tą operę słynną w Sydney. No i żeśmy z Kasią zaczęli się zastanawiać, co to może być za hotel. I z tym zdjęciem chodziliśmy, z telefonem w dłoni, z tym zdjęciem chodziliśmy po mieście i szukaliśmy, które to może być miejsce, z którego to zostało zrobione. W końcu namierzyliśmy hotel Four Seasons. W lobby już następnego dnia rano przyszliśmy, ubrani oczywiście zupełnie incognito, czyli nie w koszulki metaliki, tylko ubrani powiedzmy w cywilne ciuchy. Usiedliśmy sobie tak, że Kasia widziała, obserwowała schody ruchome, które były tam z góry, prowadziły do wind, a ja obserwowałem wyjście z hotelu, także mieliśmy obstawione wyjście i wejście do hotelu. Wiedzieliśmy, że już na pewno jest w tym hotelu, bo taka nasza koleżanka Kamila z Chile dzień wcześniej spotkała Jamesa właśnie tam.
przez chwileczkę, bo on był wtedy na koncercie Nicka Cave'a w operze właśnie tej Sydney i tam po powrocie go na chwilę przydybała, więc wiedzieliśmy, że na pewno jest ten hotel. Rano przyjechaliśmy tam koło godziny 10, zasiedliśmy w tym lobby i siedzieliśmy tam do godziny mniej więcej 13. Nic się tam nie wydarzyło, po czym nagle ja właśnie siedzący tyłem do schodów ruchomych, obserwujący wyjście, widzę jak Kasia zaczyna się uśmiechać od ucha do ucha. Więc spoglądam w prawo, patrzę, a tu idzie James. I też się śmieje do nas. Więc no, poderwaliśmy się z tych naszych foteli, przywitaliśmy się z nim, no i myśleliśmy, że to skończy się to spotkanie, nie wiem, że zrobi sobie z nami zdjęcie, podpisze coś tam, no, chociaż mieliśmy tam flagę naszą polską tylko do podpisania, którą mieliśmy tam ze sobą na koncertach. No i tyle. A tu tak naprawdę James podchodzi, zaczyna się rozglądać i bierze sobie fotel, żeby przystawić do naszego stolika ten fotel. No więc ja mu pomogłem przystawić, bo to był taki dosyć masywny fotel. On sobie usiadł przy stoliku, no i dobra, no to co? O czym pogadamy? No i nam wtedy opadły, że tak powiem, szczęki do podłogi maksymalnie, no bo nie byliśmy na to zupełnie przygotowani. I tak siedzieliśmy około 40 minut z nim sobie, rozmawiając o zupełnie rzeczach niezwiązanych z zespołem, znaczy troszeczkę może też związanych, bo wypytywaliśmy go tam o kolejne koncerty, jakie mogły być w tamtym roku planowane, ale no głównie rozmawialiśmy o takich rzeczach codziennych. To znaczy, no ja po prostu zaproponowałem Kasi, jeszcze wtedy nie była moją żoną, żeby wybrała się ze mną na koncert do Chorzowa w 2004 roku. To był tak naprawdę wtedy jej pierwszy koncert Metaliki. I ona była wtedy po wypadku samochodowym, więc mieliśmy miejsca siedzące na trybunach. No i po prostu zaskoczyło. Wtedy jej się spodobało. Spodobał jej się koncert, spodobała jej się muzyka, reakcja ludzi jej się spodobała. Chyba też była bardzo zaskoczona, że zobaczyła mnie w takim amoku. Wtedy tam machającego głową, ręką i śpiewającego wszystkie kawałki po kolei. No i tak pomału, że tak powiem, no następny koncert, jej drugi, to był w Pradze, już tam była pod barierkami, więc wtedy już naprawdę wsiąkła, że tak powiem. No i od tamtej pory łączymy te podróże i zwiedzanie świata z uczestniczeniem w koncertach. Powiem tak, nie nudzi mnie to, ale czasami czuję już taki przesyt, to znaczy jak jest kilka koncertów w jakiejś trasie, na przykład wtedy w Australii w zeszłym roku, gdzie było 5 koncertów, no to już jak był ostatni koncert, to cieszyłem się, że nareszcie to już koniec tej mordęgi, koniec stawania wcześniej rano, koniec ścisku pod barierkami, koniec upału niesamowitego, koniec polewania wodą. Czułem taką ulgę, nie? Ale mija tydzień, 2 po koncercie, 3 i ten głód znowu zaczyna narastać. No kurczę, pojechałbym na jakiś koncert. Wiesz, zawsze staramy się jakoś wyróżnić, czyli wiadomo, koncert metalowy, no to większość ma koszulki czarne. No to takie super. Heavy metalowiec powinien mieć czarną koszulkę, a my poszliśmy właśnie w tą stronę, w inną stronę, to znaczy staramy się wyróżnić tego tłumu, zakładamy koszulki czerwone lub białe i wtedy jakby wyróżniamy się w pewien sposób, prawda? Poza tym mamy zawsze jakąś, przygotowujemy na każdą trasę jakąś flagę biało-czerwoną z napisem lub bez. No i staramy się dotrzeć do barierek, do pierwszego rzędu, więc
Więc jak jest się tam kilka koncertów pod rząd, prawda, w pierwszym rzędzie, pod barierką i tam szaleje się, macha tą flagą, macha czupryną, chociaż tam już niewiele tych włosów na głowie, to nie ma siły, muszą Cię zobaczyć. No i gdy wiesz, widzą Cię w Japonii, widzą Cię w Meksyku, widzą Cię w Australii, no to nie ma siły, naprawdę zespół wtedy zapamiętuje, że Ty to Ty i że no, pojawia się chyba nawet, można powiedzieć, pewien taki z ich strony też szacunek dla Ciebie, nie? Że nie traktują Cię jako tłumu, tylko dostrzegają to, że jeździsz po całym świecie i to jest dla nich też w pewien sposób ważne. Znamy takich ludzi całkiem sporo z całego świata, z Europy, z Ameryki. I tak jakby, no, to jest taka rodzina, jakby my to nazywamy. No, spotykamy się na koncertach. Co prawda nie zawsze są wszyscy, nie każdy może jechać na każdy koncert, ale no, jak spotykamy się, to jest miło naprawdę spotkać się z ludźmi, których widziało się w tylu różnych częściach świata po raz kolejny, z którymi stało się w kolejkach i przeżywało różne przygody przed i podczas koncertów, więc no jest trochę takich ludzi. Na pewno niektórzy są nawet większymi zapaleńcami niż my, byli na większej liczbie koncertów, no ale tak naprawdę tam nikt tego nie liczy, no po prostu jeździmy tam, spotykamy się i jest fajnie. Spotkaliśmy chyba najwięcej razy spotkaliśmy Jamesa, no wiadomo, dlatego jego najbardziej znamy, można powiedzieć znamy, no w cudzysłowie znamy, tak naprawdę nie znamy go do końca, ale najwięcej czasu z nim spędziliśmy sam na sam i no chyba jego no, oczywiście najbardziej cenię jako członka zespołu. Jak jednym zdaniem go opisać, że no, jest normalnym człowiekiem. Nie traktujmy go jako Boga, niektórzy pewnie tak go postrzegają jako idola, jako Boga, a on jest też normalnym człowiekiem i właśnie od tej strony go poznaliśmy też. Lars, prawda? Niektórzy mówią właśnie, że on najbardziej gwiazdarzy, prawda? Że jest taki wyniosły, no nie wiem, przez tą sprawę z Napsterem, przez handlowanie dziełami sztuki, że jest takim, nie wiem, celebrytą, powiedzmy, największym z nich. Ale z drugiej strony Lars też jest, cenię go za to, że ma znakomitą pamięć. Najlepszą chyba ze wszystkich, to znaczy pamięta dokładnie co, gdzie, na jakim koncercie się wydarzyło. Pamięta fanów też, kiedy się z nimi spotkał, więc potrafi docenić też to, że fani jeżdżą z zespołem po całym świecie. On sam zresztą kiedyś też był fanem zespołu Deep Purple i jeździł za nimi w latach swojej młodości, więc potrafi to docenić. I dlatego no, jak dla mnie on nie jest tak naprawdę celebrytą i gwiazdorem takim, jest najbardziej wygadany, ale nie traktuję go jako takiego z zadartym nosem. Kirk Hammett kolejny, to tak jak wspomniałeś, że jest taki najbardziej wycofany, najtrudniej do niego dotrzeć. Jest jakby za taką zasłoną, którą odgradza się w pewien sposób od ludzi innych, od fanów, prawda? Jest granica taka między nim a fanami. Trudno w czasie koncertu jego spojrzenie złapać i trudno spowodować, żeby się uśmiechnął, ale czasami się udaje. No. Wiadomo, on jest surferem, jest taki wyluzowany z jednej strony, ale jest też super gościem. No i Robert jako czwarty, chyba najmniej go, nie to, że ceni, ale najmniej go znamy. On jest po prostu takim
można powiedzieć, gościem, któremu nic nie przeszkadza tak naprawdę. Jest też surferem, więc surferzy uważam, że to są najbardziej wyluzowani ludzie i no, jak chcesz z nim zagadać z Robertem, jest okazja, to nigdy na pewno nie odmówi i można z nim porozmawiać, zrobić fotkę. Nie jest takim wielkim gwiazdorem, nie gwiazdorzy, tak jak w reklamie batoników. No więc chodzi o to, że naprawdę nie lubię tego utworu. Uważam, że jest kiepski. Tak jak napisałem, że jest kolejny nietrafiony zamykacz albumu Metaliki. Też cholernie długi. 8 minut do wycięcia i z płyty, i z pamięci. To jest cytat z książki. I osobiście popieram to, co napisałem, nie wycofuję się z tego, natomiast jeśli grupa, jakaś społeczność wspiera jakąś akcję i chce ją przeforsować, no to nie mam nic przeciwko temu, żeby ich wesprzeć w tym, prawda, w jakiś sposób i głosować na ten utwór, bo ja tego utworu też nie słyszałem na żywo, więc mógłbym go usłyszeć, nic nie mam przeciwko temu, natomiast jeśli większość chciałaby usłyszeć ten utwór i jest akcja jakaś, mógłbym tą akcję wspomóc, głosując na tę piosenkę, to czemu nie? Zresztą na koncercie może brzmieć zupełnie inaczej niż na płycie. To często tak jest, że na płycie utwór brzmi słabo, a na koncercie wspaniale lub odwrotnie. No ja osobiście mam takie marzenie, żeby wejść na scenę kiedyś. Czasami zdarza się coś takiego, że Lars, prawda, utworem kończącym zazwyczaj koncert jest Seek and Destroy i Lars czasami zaprasza kogoś z publiczności na scenę, aby rozpoczął ten Seek and Destroy uderzając 4 razy w talerz perkusji. No więc to jest takie moim osobistym marzeniem, żeby kiedyś Lars mi tam wyjął z tłumu i powiedział, że on wszedł na scenę i dał mi pałeczki i uderzyć te 4 razy w perkusję. To było coś takiego, co by mnie bardzo ucieszyło. Zastanawiałem się nad tym wiele razy. Już wiadomo, ten termin jest bliżej niż dalej tak naprawdę. Ta data kiedyś nastąpi, 2018, a może mam nadzieję, że później. Co się potem zdarzy? No na pewno nie będziemy iść na koncerty, no bo ich nie będzie. Ale mam nadzieję, że będą jakieś spotkania ludzi, których poznaliśmy podczas tych koncertów. Będą jakieś takie zjazdy fanów z okazji jakichś rocznic związanych z wydaniem danej płyty albo z jakimś wydarzeniem w historii zespołu i że dzięki temu jakby podtrzymamy te znajomości z ludźmi, podtrzymamy to nasze zamiłowanie do zespołu w ten sposób, jak już oni nie będą grali. Dzięki, że wysłuchaliście mnie, obejrzeliście mnie przez tyle czasu. Mam nadzieję, że nie zanudziłem Was śmiertelnie. Nasza książka, moja książka jest wciąż do kupienia w księgarniach, w pogoni za Metaliką, więc jak jeszcze nie mieliście okazji, to serdecznie polecam i do zobaczenia na kolejnym koncercie Metaliki.